Cześć, dzisiaj chciałbym razem z Wami zajrzeć do paczki, którą dostałem przed weekendem. Przede wszystkim bardzo dziękuję nadawcy za to, że zawartość jest starannie zabezpieczona. W tej chwili wiem tylko, że jest tam stary wentylator samoróbka z trójfazowym silnikiem i właśnie silnik szczególnie mnie interesuje. Wyjmuję cały ten wentylator na stół. Tutaj jest jeszcze wtyczka, a ja tylko szybko sprzątnę na stole i zaraz to sobie dokładniej obejrzymy. Ok, mam tutaj już wentylator, prawdopodobnie zrobiony z elementów od starego agregatu chłodniczego z trójfazowym silniczkiem. Mamy wspomnianą wtyczkę. Na podstawce jest zamontowane bakelitowe gniazdko. Drewniana podstawka wentylatora jest już dosyć mocno spróchniała i w niektórych miejscach zaczyna się kruszyć. Silnik jest zamontowany na metalowym stojaku, a oś silnika z zamontowanym śmigłem obraca się bardzo lekko i bez oporów. Bardzo mnie ciekawi, jaki to jest typ silnika, z jakiego czasu, no i jakiego producenta. Spodziewałem się, że znajdę tabliczkę znamionową umieszczoną gdzieś z boku silnika, ale tutaj nigdzie jej nie ma. Natomiast pomiędzy tymi łopatkami śmigła widzę napisy na przedniej pokrywie silnika, ale żeby je przeczytać, muszę zdjąć śmigło wentylatora. Mam wrażenie, że ono jest zamontowane tylko na wcisk. Tutaj jest otwór na śrubę mocującą, ale śruby nie ma. Spróbuję je po prostu na siłę ściągnąć. No, troszkę się z tym pomęczyłem, ale w końcu to śmigło zdjąłem i faktycznie było ono założone tylko na wcisk. Zaraz przeczytamy, co tu jest napisane, tylko trochę wytrę tę tabliczkę. Możemy teraz rzucić okiem na tabliczkę znamionową na silniku. Okazuje się, że jest to silnik bułgarski. Jest tutaj napis Elprom Teteven, czyli silnik powstał w fabryce w miejscowości Teteven, która była częścią, nie wiem, zjednoczenia Elprom skupiającego zakłady produkcyjne. Silnik typu AHW 25/4 o mocy 25 W, napięcie 380 V, 1380 obrotów na minutę, a pochodzi on z lat 70., ale tutaj dokładna data niestety jest zatarta. Na razie to śmigło ponownie zakładam, zrobię oczywiście dłuższy odcinek o tym silniku, w którym go wypróbujemy, ale najpierw będę chciał sprawdzić, w jakim stanie są tutaj przewody i połączenia. Może pamiętacie, że oglądaliśmy tu już mały trójfazowy silniczek z fabryki w Harta w NRD, który dzięki użyciu kondensatora dobrze działa też w instalacji jednofazowej. Oglądaliśmy też taki mały jednofazowy silniczek, być może także od wentylatora z krakowskiej spółdzielni Wspólnota z lat 60., nawet troszkę podobny do tego bułgarskiego, chociaż cięższy, bo w żeliwnej obudowie. I myślę, że ten bułgarski silniczek także będzie ciekawym uzupełnieniem tej kolekcji. Tak jak powiedziałem, jeszcze go dokładniej obejrzymy.